Cześć Rodek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam drogę z Chorwacji do Polski. Film z mojej wycieczki do Danii cieszył się sporym zainteresowaniem, więc dziś ciąg dalszy moich podróży po Europie. Możliwe, że wiele osób wolałoby obejrzeć film w drugą stronę, ale niestety jadąc do Chorwacji miałem tylko 2 karty pamięci, więc drogę z Polski do Chorwacji musiałem skasować. W Chorwacji byłem wielokrotnie, a ostatnio rok temu i właśnie z tego okresu jest ten film, więc jest w miarę aktualny. Z Polski do Chorwacji, szczególnie latem, jeździ bardzo dużo osób. Wielu z nas lubi po prostu tam wypoczywać. Jest kilka tras, którymi możemy dojechać do Chorwacji. Wszystko zależy, skąd jedziemy w Polsce oraz dokąd jedziemy w Chorwacji. W kraju tym byłem na wyspie Krk, a że mieszkam pod Poznaniem, to wybrałem drogę przez Zagrzeb, następnie przez Szombathely. Na Węgrzech, Bratysławę, Brno, dalej do Polski. Z Zagrzebia w Chorwacji do Brna w Czechach istnieje druga droga alternatywna przez Słowenię i Austrię. Obie drogi odległościowo są prawie identyczne. Droga przez Słowenię i Austrię jest lepsza jakościowo, ponieważ cały czas jedziemy autostradami. Droga przez Węgry, którą wybrałem, jest gorsza, ponieważ jadąc po zachodniej stronie Węgier jedziemy zwykłą drogą krajową, ponieważ nie ma tam jeszcze autostrady. Jednak wybrałem drogę przez Węgry, ponieważ korek na granicy słoweńsko-chorwackiej był tak ogromny, że droga przez Węgry była mimo wszystko szybsza. W filmie tym nie będę omawiał całej drogi, tylko najważniejsze miejsca oraz opowiem o tym, na co zwrócić uwagę. Podróż z Chorwacji do Polski zaczynamy na wyspie Krk, która leży na południe od Rijeki. My byliśmy na samym jej końcu w mieście Baśka. Wyspa, jak i miasto Baśka są w mojej opinii godne polecenia. Przez całą wyspę Krk jedziemy po drodze 102. Z racji tego, że ta część Chorwacji jest górzysta, więc droga przez cały czas ma zakręty oraz czasami dość znaczne spadki podłużne. Wyspę ze stałym lądem łączy most, który do niedawna był płatny. Teraz opłaty zostały zlikwidowane, więc żeby się tutaj dostać, nie trzeba dodatkowo płacić. Jadąc w stronę Zagrzebia, wjeżdżamy na kilka kilometrów na autostradę A7. Większość autostrad w Chorwacji jest płatna, ta natomiast jest za darmo. Z autostrady A7 zjeżdżamy na drogę numer 501. Droga ta, gdy jedziemy na północ, cały czas się podnosi. Po kilku kilometrach dojeżdżamy do stacji poboru opłat. Tutaj musimy pobrać bilet. I to, na co zwrócimy uwagę, to osoba, która stoi przy bramce i nam bilet podaje. Oczywiście system poboru opłat, gdzie musimy się zatrzymać, pobrać bilet, a później swoje odstać, jest systemem przestarzałym i powinien zostać wymieniony na bardziej nowoczesny. Jednak osoba taka dużo pomaga. Zanim my podjedziemy do bramki, to bilet jest już wyciągnięty. Nie traci się czasu na naciskanie przycisku. Dobre to. Uważam, że u nas też, szczególnie w okresie wakacyjnym lub przy długich weekendach, powinno to być praktykowane. A więc wjechaliśmy na autostradę A6, która prowadzi z Rijeki do autostrady A1, którą dalej możemy dotrzeć do Zagrzebia. Autostrada A6, jak większość autostrad w Chorwacji, jest autostradą nową. Nawierzchnia jest bardzo równa. Dodatkowo droga ta jest piękna widokowo i w mojej opinii jest to najładniejszy odcinek drogi z Chorwacji do Polski. Warto wybrać się nim w dzień, żeby nie tracić widoków. Co chwilę są góry i tunele. Wcześniej, gdy nie było autostrady, to podróż z Zagrzebia do Rijeki trwała nawet 4 godziny. Teraz podróż pomiędzy tymi miastami trwa pomiędzy 1,5 a 2 godziny. Wszystko uzależnione od ruchu na autostradzie.
Na autostradzie A6 co chwilę mijamy tunele, które są bardzo różnej długości, od kilkuset metrów po kilka kilometrów. W miejscach, gdzie są niestandardowe jak na autostradę spadki podłużne drogi, to po prawej stronie zostały wybudowane dodatkowe pasy ruchu dla ciężarówek. Jednak na końcu tych podjazdów, gdy już jest zwężenie z 3 pasów do 2, to uważam, że powinno ono być wykonane inaczej. W takim miejscu powinien kończyć się pas lewy, a nie prawy. Autostrada A6, jak i później A1 leżą w ciągu drogi międzynarodowej E65. Drogą tą będziemy jechali przez większość naszej trasy. Po około 60 km dojeżdżamy do pierwszego dużego węzła drogowego. Tutaj A6, po której jechaliśmy, kończy się i zaczyna się autostrada A1, czyli główna autostrada Chorwacji. Skręcając w prawo, A1 prowadzi w stronę Zadaru, Splitu i Dubrownika. My natomiast jedziemy na północny wschód w stronę stolicy kraju. Tuż przed samym Zagrzebiem znajduje się punkt poboru opłat Lućko. I tu mamy dla wszystkich, którzy się tam wybierają, dobrą radę. A więc Radek radzi, że w momencie jak zbliżacie się do tego punktu poboru opłat, to koniecznie skręcajcie w prawo. Wtedy będziecie czekali na uiszczenie opłaty za autostrady maksymalnie kilka minut. Niestety, ale większość kierowców jedzie na wprost. Muszą wtedy odstać swoje w celu zapłacenia za autostradę nawet kilkadziesiąt minut. Czemu tak jest? Już to wielokrotnie analizowałem na wielu punktach poboru opłat. Uważam, ale jest to moja opinia, z którą nie musicie się zgadzać, że kierowcom dość niechętnie przychodzi zmiana pasy ruchu i w jakimś stopniu kierunku ruchu, a co za tym idzie, zjechanie z głównego ciągu drogi. A tutaj występuje właśnie taka sytuacja. Kierowcy z jakiegoś powodu uważają, że droga w prawo będzie dłuższa, gorsza, czy nie wiadomo jaka. Podobna sytuacja występuje na naszych punktach poboru opłat. Większość kierowców ustawia się po lewej stronie, mimo że zawsze tam jest więcej aut. Więc pamiętajcie, jeśli jedziecie w Chorwacji po autostradzie A1, to zawsze skręcajcie w prawo w celu dokonania opłaty za autostradę. To, co widzimy po lewej stronie, to właśnie te auta, które w miejscu rozwidlenia autostrady pojechały prosto. Przez to czekają oni w celu zapłacenia za autostradę nawet kilkadziesiąt minut. Po odstaniu kilku lub kilkudziesięciu minut, w zależności w którą bramkę trafiliśmy, dojeżdżamy do najważniejszego węzła drogowego w Chorwacji. Węzeł, podobnie jak punkt poboru opłat, nazywa się Lućko. Spotykają się tutaj w sumie tylko 3 autostrady oraz droga do centrum Zagrzebia. Jednak te 3 autostrady rozwidlają się później na inne autostrady, więc na tym węźle spotyka się większość ruchu tranzytowego Chorwacji. Na tym węźle główne łącznice z A1 na A3 są łącznicami bezpośrednimi lub półbezpośrednimi. My zmieniliśmy autostradę z A1 na A3 i kierujemy się w stronę Budapesztu. Prędkości, z jakimi możemy się poruszać w tym kraju na drogach, wyświetlają się w lewym górnym rogu. Po pewnym czasie A3 odchodzi w stronę Osijeku i Belgradu, my natomiast wjeżdżamy na A4. 2 słowa o oznakowaniu dróg. Znaki na autostradzie w Chorwacji mają kolor zielony, czyli taki sam jak np. w Słowacji, Danii czy we Włoszech. Drogi pozostałe są oznaczone kolorem żółtym. Strzałki, na które zawsze zwracam uwagę, są wykonane bardzo dobrze. Ilość strzałek na znaku odpowiada ilości pasów ruchu. Po kilkunastu kilometrach dojeżdżamy do punktu poboru opłat. Tutaj znowu musimy pobrać bilet. Odcinek, którym przed chwilą jechaliśmy, był bezpłatny. Północna część Chorwacji wygląda całkowicie inaczej niż południowa, ponieważ jest dość płaska i mniej górzysta. Po około 1 godzinie dojeżdżamy do kolejnego punktu poboru opłat, gdzie musimy zapłacić za nasz ostatni odcinek. Chwilę później dojeżdżamy do pierwszej granicy i jedynej na całej drodze do Polski, gdzie trzeba się zatrzymać.
Na granicę trafiliśmy o takiej porze, że granicę pokonaliśmy dosłownie w kilka minut. W drugą stronę, jak widać, korek był dużo większy. Ogólnie jednak ta granica jest mniej obciążona niż ta ze Słowenią, więc jadąc do i z Chorwacji, proszę to wziąć pod uwagę, a najlepiej sprawdzać na bieżąco. Wjeżdżamy na Węgry i od razu po 1 kilometrze jest duży węzeł drogowy. I tu chciałbym Wam pokazać to, czego u nas brakuje w miejscu, gdzie od jednej autostrady odchodzi druga. Są 2 pasy ruchu, po czym powstaje trzeci pas. Prawy pas prowadzi w prawo, lewy pas w lewo, a środkowym pasem możemy pojechać i w prawo, i w lewo. Bardzo brakuje w Polsce takiego rozwiązania. Jest tak proste do wykonania, a przepustowość na skręcie w prawo automatycznie zwiększa się o 50%. Zaraz za punktem granicznym zmieniamy autostradę z M7 na M70. Żeby zjechać na M70, wjeżdżamy na dość ciekawą łącznicę, gdzie wykonujemy skręt o 180 stopni. Wjechaliśmy na autostradę M70, która łączy Węgry ze Słowenią. Żeby móc poruszać się po autostradach na Węgrzech, trzeba wykupić winietę elektroniczną. Robimy to przed wjechaniem do kraju. Rejestrujemy się na stronie internetowej, podajemy numer naszego pojazdu, datę wjazdu, płacimy i to wszystko. Całość zajmuje nam około 5 minut. Nie będę ukrywał, że ich system poboru opłat bardzo mi się podoba. Nie ma bramek, na których kierowcy tracą niepotrzebnie bardzo dużo czasu. Po około 15 km zjeżdżamy z M70 i wjeżdżamy na węgierską drogę lokalną. Przez najbliższe kilkadziesiąt kilometrów będziemy jechali przez małe węgierskie wsie i miasta. Kierujemy się na północ w stronę miasta Szombathely. Węgierskie małe miasta są dość podobne do naszych. Po około 80 km dojeżdżamy do Szombathely. Stąd wybieramy autostradę M86 w stronę Budapesztu. Co mnie tu zaskoczyło, to treść na znakach drogowych. Mimo że na Węgrzech jest tylko jedno duże miasto, a reszta to miasta mniejsze i właściwie wszystkie autostrady prowadzą pośrednio lub bezpośrednio do Budapesztu, to na znaku po wyjeździe Szombathely nie ma informacji, ile jest kilometrów do stolicy kraju. Według mnie jest to dość zaskakujące. Drugą rzeczą, w sumie dużo bardziej ciekawą i zaskakującą, jest to, że autostrada M86, mimo że została oddana do ruchu dość niedawno, to nie ma pasa awaryjnego bitumicznego. Jest tutaj jedynie wysypane kruszywo. Z plusów, droga tak wykonana jest dużo tańsza niż z nawierzchni bitumicznej. Z minusów, jest to jednak w jakiś sposób utrudnienie dla kierowcy, który będzie zmuszony do zatrzymania się na takim pasie awaryjnym. Po przejechaniu około 70 km zjeżdżamy z M86 i wjeżdżamy na drogę krajową nr 86. Jest to skrót w stronę granicy ze Słowacją. Po około 30 km wjeżdżamy na autostradę M1, czyli główną autostradę na Węgrzech. Łączy ona Bratysławę i Wiedeń z Budapesztem. Po raptem około 7 km skręcamy w prawo w autostradę M15, która prowadzi w kierunku Słowacji. M15 to dość nowa autostrada. Jadąc z nią kilka lat temu, jechałem jeszcze drogą jednojezdniową. Teraz natomiast jest to już pełnowymiarowa autostrada. Autostrada M15 ma raptem 15 km. Po przejechaniu tego odcinka dojeżdżamy do granicy węgiersko-słowackiej. Granicę pokonujemy bez zatrzymywania. Jedynie duże wiaty przypominają nam o czasach, gdy na granicach trzeba było spędzać bardzo dużo czasu. Po przekroczeniu granicy do Bratysławy jest już bardzo blisko. Co ciekawe, raptem około 1 km od autostrady przebiega granica z Austrią, więc jadąc po autostradzie D2 Austrię widzimy, ale do niej nie wjeżdżamy. W Słowacji, podobnie jak w Chorwacji, autostrady są oznaczone kolorem zielonym.
Zaraz po przekroczeniu granicy wjeżdżamy do Bratysławy. Po południowej stronie rzeki Dunaj jest węzeł drogowy, gdzie na znakach drogowych widzimy oznaczenia kierunku w stronę Polski. Jeśli ktoś tutaj skręci w prawo, to dojedzie autostradą D1 do Żyliny i w przyszłości autostradą D3 w stronę Bielska-Białej. My jednak jedziemy prosto w kierunku Brna w Czechach. Bratysławy mijamy po obu stronach drogi. Autostrada A2 w tym miejscu ma ograniczenie prędkości do 90 km/h. Po wyjechaniu z Bratysławy jedziemy odcinkiem, który niczym szczególnym się nie wyróżnia. W przeszłości droga ta nazywała się D1, czyli dalnica numer 1 i łączyła Pragę z Bratysławą, czyli dwa największe miasta Czechosłowacji. Po oddzieleniu się Słowacji od Czech zmieniono numer tej autostrady na D2. W Słowacji, podobnie jak na Węgrzech, obowiązują winiety elektroniczne i podobnie jak na Węgrzech, trzeba przed wyjazdem kupić taką winietę w internecie. Cała autostrada od granicy węgiersko-słowackiej do granicy słowacko-czeskiej mija bardzo szybko, jest to raptem 80 km, więc drogę przez Słowację pokonujemy w niecałą godzinę. Wjeżdżamy do Czech. Tutaj również obowiązuje winieta elektroniczna. Koszt za 10 dni to około 60 zł, za miesiąc 85, a za cały rok przy obecnym kursie cena za winietę wynosi 281 zł. Taka cena w mojej opinii za rok korzystania ze wszystkich autostrad jest atrakcyjna. Rzucam hasło. Według mnie cena za możliwość jeżdżenia po wszystkich polskich autostradach i drogach ekspresowych powinna wynosić 500 zł. Czekam na Wasze opinie, czy taka cena jest za wysoka, za niska, a może w sam raz. Proszę pamiętać, bo obawiam się dużego oburzenia, że powiedziałem również drogi ekspresowe, że koszt utrzymania drogi ekspresowej jest taki sam jak autostrady, a standard obu tych dróg w Polsce jest prawie identyczny. Uważam więc, że albo autostrady i drogi ekspresowe powinny być dla wszystkich całkowicie bezpłatne, lub powinny być dla wszystkich płatne, bo to, co jest teraz w Polsce, jest strasznie niesprawiedliwe. W Czechach poruszamy się po autostradzie D2 do Brna. Od Brna wjeżdżamy na autostradę D1 w stronę Ostrawy. Tak jak już wspomniałem w filmie o drogach do granicy i po drugiej stronie granicy Polski, film wyświetla się w prawym górnym rogu, w Czechach autostrada D1, czyli ich główna autostrada, nie ma ciągłości. Brakuje około 10 km w okolicach miasta Przerów. Dlatego jadąc z Brna do Ostrawy trzeba skręcić na autostradę D46 w stronę Ołomójca. W Ołomuńcu zawsze jak jadę przez Czechy robię dłuższy postój, ponieważ jest tutaj bardzo dobra restauracja w środku centrum handlowego. Z Ołomuńca w kierunku Wrocławia i dalej Poznania można dojechać dwoma drogami. Albo dłuższą, ale lepszą drogą przez Ostrawę i Górny Śląsk, albo krótszą, ale gorszą przez Mochelnicę i Kłodzko. Ja wybrałem tą drugą drogę. Była dłuższa o około 1 godzinę, ale za to miałem ładniejsze widoki. W Polsce na początku jedzie się malowniczą, ale krętą drogą numer 8. Drogą tą nie jedzie się zbyt dobrze. Jest tu niebezpiecznie, ruch jest ogromny, do tego cały czas są przejścia dla pieszych, wsie i tym podobne. Natomiast od Wrocławia do Poznania jedzie się znakomicie. Droga ekspresowa S5 to jedna z lepszych dróg w Polsce. Do tego łuki poziome i pionowe są dość łagodne, może poza jednym miejscem koło Żmigrodu. Podsumowując, droga z Polski do Chorwacji i odwrotnie jest bardzo ciekawa dla kierowcy oraz pasażerów. Po drodze można zatrzymać się w wielu interesujących miejscach. Całą drogę można pokonać na raz albo podzielić na 2 dni. Wszystko uzależnione jest od kierowcy i pasażerów. Należy pamiętać o winietach. O ile w Czechach da się jeszcze kupić na stacjach paliw, o tyle na Słowacji i na Węgrzech trzeba je kupić wcześniej.
Dziękuję za uwagę. Jeśli będą pytania, to chętnie odpowiem. Pozdrawiam, Radek.